Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ania, a dzisiaj pokażę Wam świątecznego Grincha. Jak zrobić nie tylko Grincha, ale i również z tego ciałka można zrobić Mikołaja, skrzata, krasnala, co Wam się tylko podoba. Na początek włóczki. Użyję Yarn Art Jeans. Są to włóczki, które zawierają 45% akrylu, 55% bawełny. Świetnie nadają się do wszelkiego rodzaju właśnie maskotek amigurumi, choć pewnie już to wiecie. 50 gramów ma 160 metrów, jest bardzo duży wybór kolorów, więc można stworzyć przeróżne stworki świąteczne. Jedna zmiana, jaka ja tutaj wprowadzam, to jest rozmiar szydełka, ponieważ tutaj rekomendowany jest 3,5, a ja postanowiłam użyć 2,5, dzięki temu wzór jest bardziej taki ściaśnięty, nie ma żadnych dziurek, ładnie wygląda, więc ja po prostu polecam Wam użyć również takiego samego jak ja. Dodatkowe włóczki to na przykład może być Himalaya Delfin Baby, gdzie możecie stworzyć taką obramówkę do czapeczki, może zrobić nawet szaliczek, można udekorować tutaj futerkiem. Ja użyłam takiej włóczki futerkowej, ale nie mam już etykiety, to było gdzieś kupowane w Teddy czy w Kiku, to czasami pojawiają się takie włóczki, ale również można i użyć takiej zwykłej Himalaya. No właśnie, i teraz, i oczka. No i oczka u mnie mają około chyba 1,5 cm. One są z takimi źrenicami kolorystycznymi, kolorku żółtego, ale oczywiście możecie użyć dowolnych oczek. Jeśli chodzi o zużycie, to tak, żeby stworzyć tego Grincha, potrzebujecie na pewno jeden cały motek zielony. Dosłownie tyle mi zostało, więc jeśli zmienicie rozmiar włóczki, czy zmienicie długość nóżek, bo ja też mówię, że mogą być dłuższe, to na pewno Wam braknie jeden motek i trzeba wtedy użyć 2. Natomiast nie są to jakieś drogie motki i można tak naprawdę później użyć do zrobienia jeszcze innych dekoracji, więc jak najbardziej polecam mieć więcej niż mniej. I tak samo właśnie z kolorami typu biały, czerwony, tego nie schodzi dużo, więc tutaj można mieć jeden motek na zrobienie tej czapeczki czy szalika, to jest naprawdę niewiele. Natomiast, tak jak Wam wcześniej powiedziałam, to nie musi być Grinch, ponieważ wystarczy naprawdę niewielka zmiana, żeby stworzyć te tutaj krasnala, skrzata czy też Mikołaj, bo zamiast oczywiście tych kolorków zielonych możecie zrobić czerwone, możecie zrobić szare, możecie zrobić kremowe, dowolnie wybierać kolory rączek, nóżek, ciałka, a nawet głowy i w ostateczności zamiast buźki przyczepić sobie brodę. To jest taki materiał futerkowy, oczywiście sztuczny, który można kupić w pasmanteriach, gdziekolwiek tam spotkacie, tego naprawdę jest dużo, takich bródek nawet szarych i można, zobaczcie, jaki fajny będzie wtedy Mikołaj, czy też skrzat. Oczywiście tutaj zamiast takiego nohala może być wielki pompon, taki jak używam na przykład właśnie do skrzatów, które są na moim kanale, tylko tamte skrzaty nie mają głowy, a gdybyście chcieli takiego skrzata właśnie z oczami, z nohalem, z brodą, to właśnie to jest pomysł teraz, żeby zrobić taką wersję z głową. No i zobaczcie, jak macie jeszcze takie okulary, to też gdzieś kupowałam w sklepie internetowym. Można również użyć takich okularów i zrobić sobie Mikołaja, całego czerwonego. Ja sobie obiecałam, że przerobię tego Mikołaja. Nie wiem kiedy znajdę czas. Mam nadzieję, że zrobię go przed świętami i wrzucę fotkę, jak to wygląda. Natomiast na Instagramie bądź Facebooku pokażę Wam, jak to wygląda, bądź też właśnie w postach na YouTubie. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić i Wam pokażę, jakby wyglądała taka wersja właśnie Mikołaja z brodą. To już zostawiam już Waszej wyobraźni, co chcecie zrobić z tym Grinchem. Możecie go tak naprawdę zmienić, możecie zrobić, tak jak mówiłam, dowolnego skrzata Mikołaja w różnych kolorach. A samo ciało naprawdę nie jest skomplikowane, robimy tutaj od dołu, od razu przyczepiamy nóżki, więc też jest ładne tutaj łączenie, przyczepiamy rączki od razu, później robimy główkę. Pokażę Wam, jak przyczepić główkę, więc myślę, że jest naprawdę bardzo proste do zrobienia. I ciąg dalszy już zależy od Was, czy będzie to Mikołaj, czy będzie to skrzat. Ja serdecznie Wam polecam. Myślę, że to jest taka fajna odmiana, bo zazwyczaj mamy już, pewnie robiliście moje Mikołaje, skrzaty, nie Mikołaje, skrzaty, elfy. Mam na kanale aniołka, a tym razem pokażę Wam właśnie taką maskotkę z głową, czyli my możemy przerobić, tak jak mówiłam, Mikołaja, skrzata z oczami i z głową. Ok, dosyć gadania. Mam nadzieję, że Was zachęciłam, że spróbujecie sobie zrobić, że Wam się spodoba i że skomentujecie, czy chcecie zobaczyć takiego Mikołaja czy krasnala. Ja oczywiście czekam na Wasze komentarze i mam nadzieję, że
ktoś przerobi chociaż Grincha. Także zapraszam na ciąg dalszy. I naszego Grincha zaczniemy sobie od nóżki. Ja w tym celu wybrałam sobie 2 kolory, oddzielające taką, można powiedzieć, część bucika od nogi. Oczywiście wszystko może być w jednym kolorze, nie musicie robić tak jak ja. Ta nóżka jest nieduża, ona ma około 10 cm, więc zabieramy się do pracy. Zaczynamy od tej ciemniejszej włóczki, tylko tam część, która będzie miała tutaj bucik. W tym celu oczywiście przyda nam się albo znacznik, albo sznureczek. Ja wolę używać kawałka włóczki, tak się nauczyłam, ale oczywiście jeśli wolicie sznureczek, może być też znacznik. Znaczy się. Robimy sobie magiczne kółeczko, czyli przytrzymuję sobie tutaj końcówkę, owijam wokół paluszków, przytrzymuję sobie tutaj, wkładam szydełko pod tą niteczkę, ciągnę tutaj, następnie przytrzymuję sobie tutaj tą końcówkę, żeby ułożyć sobie paluszki, włożyć z powrotem do środka tutaj 2 palce i robię oczko łańcuszka. Mamy już zabezpieczone kółeczko, nie powinno nam się tutaj nic z tym stać. Prostujemy sobie w środku tą niteczkę, która jest tutaj. Następnie z powrotem wkładam paluszki i w kółeczku wykonamy sobie 10 półsłupków, czyli zwyczajne półsłupki. Ogólnie cała maskotka jest robiona z półsłupków, więc mam nadzieję, że umiecie robić półsłupki. Czyli tak, wbijamy się pod spód kółeczka, przeciągamy sobie włóczkę i mamy pierwszy półsłupek. I ten pierwszy słupek trzeba sobie właśnie wpiąć tutaj znacznik w pierwsze oczko naszego półsłupka. Takich półsłupków ma być 10, więc tu mam pierwsze, więc wykonam jeszcze 9, czyli mamy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Czyli mam w sumie raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, czyli jeszcze jedno. Mamy 10 półsłupków. Następnie ciągniemy sobie za ten sznureczek tutaj i zamykamy sobie kółeczko. Jak najmocniej ciągniemy. Jeśli się kółeczko zmniejsza, to znaczy, że dobrze mamy zrobione magiczne kółeczko. Ono się właśnie powinno nam tutaj mocno zwęzić. Ok, ja pracuję ślimakiem, więc nie będę łączyła tego kółeczka, więc pamiętajcie, żeby je mocno tutaj ściągnąć. Po zrobieniu jeszcze pierwszego rzędu jeszcze raz ściągniemy. I teraz tak, mamy tutaj pierwsze oczko zaznaczone, więc od razu w tym pierwszym oczku ja nie łączę, tylko przerabiam zwiększenie, czyli przerabiam 2 półsłupki w jednym. Zobaczcie, to będzie raz i teraz albo znaczycie sobie pierwsze oczko, albo ostatnie, więc doradzam sobie zaznaczyć pierwsze. Raz i 2. I mamy pierwsze zwiększenie. Następnie w 2 kolejnych oczkach przerabiamy zwykłe półsłupki. Mam nadzieję, że będzie to widać, bo ta włóczka niestety jest ciemna, ale chociaż z tego co mówię, czyli raz i 2. Mamy zwiększenie i 2 oczka, czyli mamy w sumie już 4. Następnie przerabiamy zwiększenie w 3 kolejnych oczkach, czyli w każdym oczku po 2 półsłupki. Raz, 2, w kolejnym również, raz i 2 i w ostatnim, trzecim oczku również. Zwiększenie, raz i 2. Czyli mamy 3 zwiększenia. Następnie robimy zwykłe 2 półsłupki w każdym oczku, czyli pamiętajcie, żeby sprawdzać, gdzie jest kolejne oczko, ponieważ za czasami zwiększenia mogą nam zasłaniać te oczka. Więc raz i 2 półsłupki w 2 kolejnych oczkach. Następnie powinny Wam zostać 2 oczka, czyli to oczko, które jest zaznaczone, to było początek okrążenia. Jeśli Wam zostały 2 oczka, to znaczy, że dobrze robicie. I w tych 2 oczkach oczywiście robimy sobie zwiększenia, czyli w jednym oczku 2 półsłupki i w ostatnim oczku również 2 półsłupki. I tym sposobem jeszcze raz tutaj ściągamy sobie tutaj kółeczko mocno, żeby nie było żadnej dziurki. I mamy zrobione drugie okrążenie. Po tym drugim okrążeniu powinniśmy mieć w sumie 16 takich oczek. Czyli gdy policzycie sobie od początku nasze tutaj oczka, powinno być 16.
Następnie przechodzimy do następnej tury. Jeśli używacie takiego znacznika, wsadzajcie sobie zawsze w pierwsze oczko, które zrobicie, bądź też jeśli używacie takiej włóczki jak ja po prostu przekładam sobie pomiędzy. Jest mi tak prościej, nie muszę odpinać i wtedy wiem, dokąd mam robić. I trzecie okrążenie zaczynamy od zrobienia zwiększenia, czyli w pierwszym wolnym oczku tutaj robimy zwiększenie, czyli 2 półsłupki, raz i 2. Następnie w 4 kolejnych oczkach po jednym półsłupku, czyli raz, w kolejnym 2, w kolejnym 3, w kolejnym 4. Następnie robimy w 2 kolejnych oczkach zwiększenie, czyli w pierwszym tutaj oczku zwiększenie, raz i 2 i w kolejnym oczku również zwiększenie, raz i 2. Następnie jeden półsłupek, sam półsłupek i znowu zwiększenie w kolejnym, raz i 2. Następnie robimy 4 oczka w pojedynczym półsłupku, czyli w 4 kolejnych po jednym, 2, 3, 4. Powinny Wam zostać 3 oczka, mi zostały 3. Ja pamiętam, wiem, że jak gdyby tu jest moja wyznacznik, gdzie się kończy oczko, ta linia. Jeśli Wy wpięliście znacznik, prawdopodobnie macie właśnie go w tym oczku i 3 Wam powinny zostać. I w tym oczku robimy zwiększenie, 2 zwiększenia i półsłupek, czyli w pierwszym robimy zwiększenie, raz, 2, w drugim również robimy zwiększenie i w ostatnim pojedynczy półsłupek. I wszystko się u mnie zgadza, przekładam sobie włóczkę na drugą stronę. Po tej rundzie, po tej trzeciej rundzie powinniśmy mieć 22 oczka, 22 półsłupki i przechodzimy do rundy czwartej. A w rundzie czwartej zaczynamy od naszego pierwszego oczka, od zwiększenia. Czyli robimy w jednym oczku 2 półsłupki. Pamiętajcie, żeby się wbijać po prostu zwiększenia. To polega na tym, że w tym samym oczku przerabiamy 2 półsłupki. Następnie w 6 kolejnych po jednym półsłupku. Czyli mamy tak, raz, w kolejnym 2, w kolejnym 3, w kolejnym 4, w kolejnym 5 i w kolejnym 6. Mamy zrobione 6 półsłupków. Następnie robimy sekwencję zwiększenie i półsłupek 2 razy. Czyli zobaczcie, zwiększenie w jednym oczku, następnym półsłupek. I powtarzamy to jeszcze raz, czyli zwiększenie i półsłupek. To była nasza sekwencja. Następnie robimy kolejny raz zwiększenie, czyli raz i 2. I po tym zwiększeniu robimy 6 półsłupków. Raz, 2, kolejne 6 półsłupków, 3, 4, 5 i 6. I teraz powinniśmy mieć 4 oczka do końca. I również robimy zwiększenie i półsłupek, czyli zwiększenie, raz, 2 i półsłupek. I w 2 ostatnich to samo, czyli zwiększenie i półsłupek. I mamy skończoną rundę czwartą. Powinniśmy mieć tutaj w sumie 28 oczek. I znowu ja przekładam sobie moją pętelkę i przechodzimy do rundy piątej. I w rundzie piątej oczywiście standardowo pierwsze oczko to jest zwiększenie, raz i 2. Następnie robimy 8 kolejnych półsłupków w 8 oczkach, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mam zrobione 8 półsłupków. I teraz robię zwiększenie. Jedno zwiększenie, następnie 2 kolejne półsłupki, czyli jeden półsłupek i w kolejnym oczku drugi półsłupek. Następnie robię zwiększenie. Raz, 2. I po tym zwiększeniu robię jeden półsłupek. I po jednym półsłupku robię zwiększenie.
I teraz robimy 8 półsłupków tutaj w kolejnych rzędach. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i do końca rzędu powinno nam zostać 4. Raz, 2, 3, 4, 5. I mamy tak, robimy teraz zwiększenie. Raz, 2, czyli w jednym było 2. Następnie robimy 2 półsłupki. Raz i 2. I zostały nam jeszcze do zrobienia zwiększenie. Wiem, że jest tego dużo. Ja też staram się tutaj patrzeć na schemat, żeby się nie pomylić. I w ostatnim 1 półsłupek. To jest takie najtrudniejsza część, zrobić sobie tą podeszwę i po kolei robić tak, jak ja pokazuję. Później naprawdę będzie już o wiele prościej, będą równe sekwencje. I słuchajcie, przeszliśmy przez rundę 5. Mamy 34 półsłupki, tak? I teraz w rundzie 6. i 7. robimy dookoła 34 półsłupki. Czyli jeżeli Wam wyszło 34, to znaczy, że macie dobrze. I teraz przez 2 kolejne rzędy przerabiam po prostu dookoła 34 i ja sobie to przerobię i zaraz przechodzimy dalej. Czyli pamiętajcie, 2 rzędy. Czyli przerobiłam sobie 2 rzędy pod 34, 6 i 7 rząd. Pamiętajcie, że wyginamy sobie oczywiście w tą stronę, bo tu jest przód i tak będziemy robić teraz nóżkę. I znowu przekładam sobie sznureczek. Wy jeśli znaczycie w pierwszym, to po zrobieniu pierwszego oczka. Robimy teraz 28 półsłupków, czyli mamy raz, 2, 3, 4 i zrobiłam sobie 28, czyli na końcu pozostało nam 6 oczek, 6 półsłupków i robimy tutaj już z 3 razy zmniejszenie, czyli z 2 półsłupków robimy 1. Ja przerabiam w taki sposób, że bijam się w przednią pętelkę od dołu, następnie skrzywiam w taki sposób szydełko, żeby jeszcze raz od dołu pobrać przednią pętelkę z następnego. Przekładam sobie przez te 2 pętelki włóczka i teraz dopiero robię półsłupek. Czyli ja przerabiam tak zmniejszenia. Jeśli przerabiacie w inny sposób, to użyjcie dowolnego. To podobno jest mniej widoczne, dlatego ja używam tego. Czyli jeszcze raz. Od dołu pobieram tylko przednią pętelkę. Jeszcze raz przekręcam szydełko tak, żeby od dołu pobrać kolejną przednią pętelkę. Przekładam przez te 2 pętelki szydełko i robię półsłupek. I zostało mi jeszcze jedno zmniejszenie do zrobienia. Czyli w 6 kolejnych robimy zmniejszenie, czyli tak naprawdę 3 zmniejszenia i 6 oczek. Następnie przechodzimy do kolejnej rundy i też zaczynamy od 3 zmniejszeń, czyli w rundzie 9 również zaczynamy od zrobienia 3 zmniejszeń, czyli tu patrzcie, dalej robimy tak samo, pierwsze zmniejszenie, drugie zmniejszenie i trzecie. Mamy zrobione tak naprawdę, jeśli popatrzycie z tej strony, to tu było 3 i tu było 3. Następnie przerabiamy 21 półsłupków, czyli pamiętajcie, żeby się wbić już w kolejny całe oczko i przerabiamy 21. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i na końcu powinny nam pozostać 4 oczka. I tak tutaj jest u mnie i też znowu robimy zmniejszenia, czyli robimy tym razem 2 zmniejszenia, czyli potrzebujemy 4 oczka, czyli ja robię dokładnie tak samo. Raz, 2 zmniejszenia i ostatnie 2. I przekładam sobie moją włóczkę
Następnie również po tej stronie musimy zrobić w kolejne niby okrążenie, również zmniejszenie, żeby było symetrycznie, czyli również 2 zmniejszenia. Czyli raz i 2. I teraz po zrobieniu tych 2 zmniejszeń robimy już do końca 22 półsłupki. Czyli powinno Wam zostać 22. Jeśli tyle zostało, to znaczy, że jest dobrze. Czyli ja przerobię sobie dookoła tutaj, do tego momentu 22. I tak to teraz wygląda. Mam przerobione tutaj 22. Jeśli Wam się zgadza, to znaczy, że dobrze Wam weszło. Tu powstaje właśnie ten bucik. I słuchajcie, w kolejnym okrążeniu, to jest chyba bodajże 11 okrążenie, robimy sobie dookoła 24 półsłupki, bo tyle powinniśmy mieć. Więc jeśli mamy dobrze, to oczywiście dookoła 24 półsłupki. Raz, 2, 3, 4. Ja przerobię sobie dookoła. I u mnie się wszystko zgadza. Mam 24 półsłupki. Następnie przekładam sobie moją włóczkę i kolejne okrążenie to jest 12 okrążenie. Robimy najpierw 11 półsłupków, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Następnie w 2 kolejnych zrobimy sobie jedno zmniejszenie, czyli wbijam się w przednią drugą, robię sobie zmniejszenie jedno i również przerabiam tutaj 11 półsłupków do końca, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. Mam zrobione 11. I teraz przerabiamy sobie kolejną rundę, to będzie już 13 runda. W 13 rundzie mamy 23 oczka dookoła, czyli tutaj się nic nie zmienia. Przerabiamy sobie 23 dookoła. 2, 3. Dobrze, przerobiłam sobie 23 półsłupki. W tym rzędzie będziemy doczepiać sobie włóczkę, ale będziemy sobie ją zmieniać z tyłu, żeby to przejście nie było tutaj. Zrobimy to sobie z tyłu nóżki i oczywiście trzeba sobie już przygotować kolejny kolorek. Jeżeli nie zmieniacie tutaj koloru, to trzeba po prostu przerobić dookoła jeszcze raz. To znaczy nie, to Wam powiem, na końcu będzie po prostu zmniejszenie, natomiast tutaj jak dojdziemy. Natomiast jeśli przerabiacie, to robimy tak, że najpierw przerabiamy sobie 12, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 przerabiam w taki sposób, że zostawiam sobie te 2 pętelki, biorę sobie na nią kolejną włóczkę i po prostu przekładam tą nową włóczkę. Czyli tutaj tak doczepiam, żeby przełożyć nową pętelkę, tak? I tutaj przerabiam sobie dalej 9 półsłupków, czyli do końca przerabiam 9. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Już teraz będzie lepiej widać. Mam nadzieję, że na tej ciemnej też coś było widać. 9. I zobaczcie, zostają mi 2 oczka i tutaj właśnie robimy zmniejszenie. Więc jeśli nie zmienialiście włóczki, to po prostu przy ostatnich 2 oczkach robimy sobie zmniejszenie. Tutaj natomiast oczywiście trzeba sobie odciąć już tą włóczkę i zawiązać ze sobą 2 końce w środeczku. Po prostu na 2 supełki. I schować sobie nawet dłuższą włóczkę do ośrodka, żeby się nam tutaj nic nie popruło. Dobrze, mamy zmienione okrążenie, zrobiliśmy sobie 14 okrążenie i teraz w 15 okrążeniu robimy sobie dookoła 22 półsłupki, tyle powinno być, dookoła 22, czyli raz, 2, 3. Mam już 22 półsłupki, natomiast w 16 okrążeniu robimy 10 półsłupków. Czyli mamy raz,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. W dwóch kolejnych robimy sobie zmniejszenie, czyli tak samo z dwóch kolejnych powstaje jedno i do końca również mamy tutaj 10 półsłupków, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i ostatnie 10. I po tej rundzie powinniśmy mieć 21 półsłupków, więc robimy cały rząd dookoła 21 półsłupków. Ok, zrobiłam sobie 21 półsłupków, to był 17 rząd. W 18 rzędzie przerabiamy najpierw 19 półsłupków, czyli raz, 2, 3, 4, czyli tak naprawdę zatrzymujemy się 2 oczka tutaj przed. Czyli tak jak mówiłam, 19 półsłupków i powinny nam zostać 2 oczka i przerabiamy sobie jako jedno. I w kolejnym okrążeniu oczywiście przerabiamy dookoła całe okrążenie. Tutaj powinniśmy mieć 20 półsłupków, więc dookoła 20. I po tej rundzie, jak już zrobicie sobie 20 naszych półsłupków, oczywiście można sobie już wypchać tutaj puchem, ładnie sobie tutaj ułożyć, dopchać do boku tak, żeby tutaj kształtem już przypominało nam taką nóżkę, czy też budzik. Ok, ja nie wypycham sobie jeszcze do końca, bo wiadomo, że tutaj na górze akurat jeszcze będziemy pracować, więc ważne, żeby wypchać tą drugą część. I w kolejnej rundzie 20 przerabiamy oczywiście znowu zmniejszenie, ale na środku, czyli przerabiamy 9 półsłupków, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i tutaj przerabiamy zmniejszenie w dwóch kolejnych, jedno zmniejszenie i do końca też powinno nam zostać 9, więc przerabiamy 9. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. I mamy teraz 19 półsłupków, więc oczywiście wykonujemy rundę z 19 półsłupków dookoła. Raz, 2. Przerobiłam sobie moje 19 półsłupków i teraz znowu, tak jak zauważyliście, pewnie sekwencja się powtarza, robimy 17 półsłupków, tak żeby zatrzymać się tutaj 2 oczka przed końcem, czyli wykonam sobie 17 półsłupków. I zrobiłam sobie 17 półsłupków, więc tak jak mówiłam, zostały mi tutaj 2. Z tych dwóch oczywiście robimy 1, czyli robimy sobie zmniejszenie. Ok. I w sumie mamy 18 półsłupków i ja już zostaję przy tej liczbie, buduję sobie nóżkę do góry i robię sobie dosłownie 4 rzędy dookoła po 18 półsłupków. Czyli tak naprawdę teraz buduję sobie wysokość. Jeśli chcecie, żeby ta noga była dłuższa, możecie wybudować naprawdę więcej tych rzędów. Ja tutaj robię taką, powiedzmy, średnią tą nóżkę, więc przerabiamy sobie dosłownie dookoła 4 rzędy. I spotykamy się, jak zrobię 4 rzędy. I ja już przerobiłam sobie moje 4 rzędy, które Wam mówiłam do góry. Wy możecie oczywiście robić dłuższą nóżkę wedle uznania. I zobaczcie, końcóweczka układa nam się po bokach, czyli tak naprawdę mamy tutaj bucika. I w tym momencie my sobie zamkniemy już tą nóżkę, czyli zobaczcie, mamy ostatni nasz półsłupek po boku, wbijamy się w kolejny i również wbijam się w kolejne z drugiej strony. Tak naprawdę jest pomijany tylko ten jeden, który tutaj był zrobiony, natomiast wbijam się tutaj w kolejne od tamtej strony i przerabiam półsłupek, czyli jeden z tej strony i jeden z tej strony. I zamykam okrążenie, przerabiając tutaj z przodu półsłupki. Czyli pobieram tak naprawdę jedno oczko z tej strony i drugie z tej strony. Oczywiście ta krawędź tutaj na boku nie ma znaczenia.
przerabiamy tak, żeby powstało 8, czyli mamy tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu jeszcze widzę, że mam 7 i tutaj pomimo, że niby są te 3 oczka, po prostu wbijamy się tak na przemian, żeby stworzyć tutaj 8 oczko. W ten sposób mamy 8 oczek. I teraz odcinam sobie włóczkę i zaciskam sobie tutaj pętelkę. I oczywiście tutaj chowamy sobie z tej strony to zakończenie. Ja Wam jeszcze nie powiedziałam, że tutaj z brzegu nie wypycham sobie tak do końca. Tu nie mam aż tyle puchu. Gdzieś mniej więcej do tej części jest puch, tutaj już nie, żeby lepiej się po prostu nóżka układała. I tutaj 2 nóżki oczywiście musimy zrobić tak samo, czyli musicie powtórzyć to samo co ja i przechodzimy do rączek. I w następnej kolejności zrobimy sobie rączkę, ona będzie naprawdę już bardzo prosta, więc tutaj pójdzie szybko. Natomiast jeśli robicie Mikołajka, to ja Wam pokażę, w którym miejscu można zmienić właśnie kolor włóczki, tak jak tutaj był ten bucik, żeby po prostu rączka miała kształt, na przykład kolor właśnie ręki. Natomiast jeśli chodzi właśnie o Mikołaja, to nie powiedziałam Wam, ale oczywiście tu jest ten budzik, który również można zmieniać w różnych kolorach i właśnie robić sobie te przejścia. Ok, to zabieramy się za rączkę. Oczywiście będzie nam znowu potrzebny znacznik. Zaczynamy od magicznego kółeczka, czyli tak samo robimy sobie jedno oczko łańcuszka i w magicznym kółeczku robimy sobie 6 półsłupków, czyli zaczynając od tego pierwszego, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. I oczywiście zamykamy kółeczko. Ja wiem, że Wam przy nóżce mówiłam, że ja nie zamykam tego kółeczka. Oczywiście można sobie zamknąć jak najbardziej i też zacząć od kolejnego, ale akurat tak mi wyszło przy nóżce. Czyli zobaczcie, zamykam sobie to kółeczko, czyli liczę od tego teraz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nawet jak nie zamykasz kółeczka, to może lepiej widać właśnie te oczka, żeby się nie pomylić, natomiast trzeba wtedy uważać, żeby nie powstała większa dziurka, więc przy tym szarym, przy tym ciemnym zieleni lepiej było widać, gdy nie zamknęłam kółeczka. Natomiast oczywiście jeśli się nauczyliście zamykać, można zamykać. Zamykam tylko raz, więc teraz przekładam tutaj sobie włóczkę i zaczynam od całego oczka, czyli to, co tutaj było zamknięciem, pomijam, to będzie moje ostatnie oczko tutaj. Natomiast pierwsze wolne jest tutaj. Czyli właśnie tutaj trzeba umieć odróżnić, które oczka są pierwsze wolne. I robimy sobie podwojenia, czyli w każdym oczku po 2 półsłupki. Tak, żeby powstało w sumie 12. I mam teraz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. I tu jest koniec. Koniec kolejnego okrążenia. I teraz robimy sobie kolejny rząd, rząd trzeci i tutaj robimy jedno zwiększenie i jeden półsłupek. Taka sekwencja, czyli zwiększenie i w kolejnym półsłupek. Zwiększenie i półsłupek. I cały czas to powtarzamy, aż uzyskamy 18 w sumie półsłupków. 18 takich oczek. Oczywiście wszystko nam się tutaj musi zgadzać, więc zwiększenie, półsłupek i jeszcze mam tutaj zwiększenie i półsłupek. I jeszcze 2 ostatnie oczka, czyli zwiększenie i półsłupek. I powinniście skończyć właśnie na jednym półsłupku. Mamy teraz 18 oczek i robimy 4 rzędy po 18 oczek dookoła. Czyli ja sobie zrobię tutaj 4 rzędy i powiem Wam co dalej. Ja już przerobiłam sobie 4 rzędy do góry po 18 oczek i uwaga, jeśli robicie rączkę do Mikołaja, to teraz właśnie jest czas na zmianę koloru, czyli na przykład jak ja robiłam sobie z beżowej, to na przykład na czerwoną. Po prostu w ostatnim oczku, który chcecie tutaj zrobić,
Przeplatacie sobie włóczkę w ten sposób, tak dokładnie tak samo jak Wam pokazywałam i przerabiamy dalej 4 rzędy dookoła. Ponieważ ja nie zmieniam tutaj włóczki, robię zieloną rękę, tak jak Grinch ma, więc dla osób, które robią w jednolity kolor, jeszcze przerabiamy 4 rzędy tym samym kolorem. Natomiast dla osób, które zmieniają kolor, po zmianie koloru również robimy dalej 4 rzędy do góry. Czyli tak w sumie jest 8 z uwzględnieniem zmiany koloru bądź bez. Ok, czyli mam w sumie przerobione już 8 rzędów do góry. Jeśli macie zmianę koloru, to 4 rzędy właśnie w innym kolorku. Następnie kolejny rząd będzie polegał na zrobieniu 4 półsłupków i zmniejszenie. I tak powtarzamy 3 razy, czyli 3 sekwencje, 4 półsłupki i zmniejszenie. I znowu 4 półsłupki. Raz, 2, 3, 4 i zmniejszenie. I ostatnia sekwencja, 4 półsłupki i zmniejszenie. I powinniśmy uzyskać 15 oczek, 15 półsłupków. I teraz przerabiamy do góry 5 rzędów po 15 półsłupków dookoła. Czyli cały czas dookoła. Oczywiście rączkę już można pomału wypychać, bo później będzie nam gorzej. Czyli tak naprawdę, zobaczcie, już teraz można sobie wypchać rączkę. Pamiętajcie, żeby nie wypychać jej tutaj, ponieważ tu będziemy przyczepiać i ona wtedy, jeżeli będzie wypchana, będzie tak odstawała. A jeżeli ma iść w dół, to ta część musi być tutaj płaska. Więc tak naprawdę można wypchać tylko do tej części, nie za dużo, żeby zbytnio nie odstawała. I tak jak mówiłam, wykonujemy 5 rzędów po 15 półsłupków. I ja już zrobiłam sobie te 5 rzędów po 15 półsłupków. Następnie kolejny rząd to jest rząd zmniejszający. Tym razem 3 półsłupki i zmniejszenie. I tak powtarzamy 3 razy, czyli 3 półsłupki, zmniejszenie i znowu 3 półsłupki i zmniejszenie. I ostatni raz 3 półsłupki i tu mam jeszcze ostatnie 2 oczka i robię zmniejszenie. I teraz powinniśmy mieć 12 półsłupków i robimy jedno pełne okrążenie z 12 półsłupków dookoła. Czyli ja przerobię sobie 12 i już po zrobieniu tego okrążenia zamykamy sobie podobnie jak w nóżce. Czyli tak, zobaczcie, może tam nie było widać, to oczko zostaje jako brzeg. Następnie ja wbijam się w to oczko i w to oczko, domykając ze sobą te dwie części. Czyli tak, zgodnie z tym, co mówiłam, to jest moje następne oczko, a pierwsze oprócz tego brzegowego jest tutaj, to wolne, bo w to brzegowe, słuchajcie, ciężko byłoby nam się wbić, więc po prostu zostawiamy to jako krawędź i mamy raz i robimy tak po kolei, zamykamy sobie półsłupkami, 2, 3, tutaj powinno Wam wejść około 5 takich półsłupków, raz, 2, 3, 4 i ostatnio również przebijamy się dowolnym, tak jak tutaj widać, żeby było 5. Odcinamy sobie włóczkę i podobnie jak przy nóżce chowamy sobie, tutaj zarobimy oczko ścisłe i chowamy sobie tutaj tą włóczkę do środka. Ok, zabieramy się teraz za ciałko i zaczynamy robić ciało, czyli znowu magiczne kółeczko. Robimy sobie tutaj pierwsze oczko i w magicznym kółeczku robimy sobie 10 półsłupków, czyli tak, nie liczymy tego pierwszego, tylko od teraz. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mamy 10 półsłupków, ściągamy sobie sznureczkiem i zamykamy kółeczko. Oczywiście, jeśli macie problem ze znalezieniem pierwszego
a oczko trzeba byłoby sobie zaznaczyć, tak jak wcześniej pokazywałam. Ja natomiast wiem, że ono jest tutaj, więc przeciągam i robię oczko ścisłe. I jeszcze raz liczymy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Czyli tak, to jest moje pierwsze i to jest moje tutaj, znaczy to jest ostatnie, to jest pierwsze, czyli to łączeniowe liczę w tym momencie. I teraz tak, oczywiście potrzebuję sobie dociąć sznureczek, bo mi się gdzieś zapodział. Robimy sobie dalej. Mamy 10 i teraz w każdym kółeczku robimy zwiększenie, w każdym oczku, czyli w następnym robimy po 2 półsłupki, tak żeby mieć 20. Czyli w każdym oczku po 2 półsłupki. I ja sobie to przerobię i zaraz powiem co dalej. Ok, więc mam 20. Pamiętajcie, żeby sobie jeszcze tutaj zaciągnąć i zbliżyć do siebie to kółeczko, żeby nie było dziurki. I robimy kolejne okrążenie i w kolejnym okrążeniu to jest jedno zwiększenie i jeden półsłupek. Pamiętajcie, żeby sobie sprawdzić, czy macie te 20 oczek. Następne to jest zwiększenie i półsłupek. Zwiększenie i półsłupek. Zwiększenie i półsłupek. I po tym okrążeniu powinniście mieć 30 oczek. I ja mam już przerobione kolejne okrążenie i 30 półsłupków, więc przekładam sobie sznureczek. Następnie robimy 2 półsłupki i zwiększenie, natomiast ja chcę w rzędzie parzystym podzielić tutaj w taki sposób, żeby układało się lepiej jak kółeczko, czyli półsłupki podzielę na pół, ponieważ są 2, więc na początek zrobię tylko jeden, a tutaj na końcu będzie ten drugi i teraz zrobię zwiększenie. Natomiast sekwencja w dalszym ciągu jest 2 półsłupki i zwiększenie, czyli tylko na początku rozdzielam półsłupki na pół. Teraz przerabiam 2 półsłupki i zwiększenie. Robię tak, żeby kółeczko miało kształt kółka. Kto robi już amigurumi, zabawki, różne rzeczy, to wie, po co się to robi. Natomiast tak jak mówię, lepiej jest sobie w rzędach parzystych, tam gdzie mamy parzyste półsłupki, podzielić na pół i zacząć od zmienionej kolejności, po to, żeby właśnie nasze zwiększenia nie spotykały się w jednym miejscu, bo wtedy tworzy się taki wielokąt. I ja przerabiam sobie cały czas 2 półsłupki i zwiększenie. I jeśli dobrze przerobiliście, to na końcu powinien Wam zostać 1 półsłupek. I ja już tutaj Wam to właśnie pokażę. Mam nadzieję, że się tu nie pomyliłam. I zwiększenie. 2 półsłupki i zwiększenie, 2 półsłupki i zwiększenie, 2 półsłupki. Zobaczcie, mam 2 ostatnie oczka i tu jest właśnie zwiększenie i teraz przerabiam ten jeden samotny półsłupek, który w sumie da nam liczbę 2, ponieważ na początku zrobiliśmy sobie 1 półsłupek. I to znaczy, że się wszystko zgadza. Teraz mamy 40 półsłupków, 40 oczek. I w kolejnym okrążeniu również jest zwiększenie, ponieważ mamy liczbę nieparzystą oczek, więc robimy 3 półsłupki i zwiększenie. Czyli tutaj się nie zmienia sekwencja. Przerabiamy sobie cały czas tak samo. 3 półsłupki i zwiększenie. I ja już przerobię sobie to. I zaraz do Was wracam. I już przerobiłam sobie sekwencję 3 półsłupki i zwiększenie. Następnie robimy dookoła 50 półsłupków, ponieważ po tej rundzie powinniście mieć 50. I tym razem sobie przerabiamy bez żadnych zwiększeń dookoła 50 półsłupków. Tak, żeby tutaj ładnie zaokrąglić. Ponieważ to kółeczko będzie tutaj troszeczkę nam się wyginało, bo chcemy stworzyć szybko szerokość, natomiast po wypchaniu puchu ona się bardzo ładnie ułoży, więc jeśli Wam się troszeczkę faluje, to tym się nie przejmujcie, właśnie tak to ma wyglądać. Natomiast teraz przerabiamy sobie dookoła 50. I przerobiłam sobie 50, kółeczko się już ładnie układa. Następnie robimy dalej sekwencję zwiększającą, tym razem 4 półsłupki i zwiększenie, ale również podzielę je na pół, czyli tu zrobię 2 i na końcu 2. I tylko tak robimy na początku
A tak jak Wam mówiłam, jest to tylko podział na z jednej części, czyli tak, 2 półsłupki i zwiększenie, więc na końcu tu powinny nam zostać 2 półsłupki. Natomiast dalej przerabiam moją sekwencję, tak naprawdę 4 półsłupki i zwiększenie, więc robię 4 i zwiększenie, czyli 2 półsłupki w jednym. I tak przerabiam sobie do końca. Natomiast jeśli jest wszystko prawidłowo, to na końcu będę miała po prostu moje 2 półsłupki. Ok, czyli ja sobie tutaj to przerobię. I zobaczcie, tak jak mówiłam, na końcu pozostają mi 2 półsłupki. I teraz powinniśmy mieć 60 półsłupków i tutaj również przerabiamy sobie jedno okrążenie bez żadnych zwiększeń. 60 dookoła. Czyli cały czas dookoła 60. I po przerobieniu tej rundy przymocujemy sobie już nóżki. Więc najpierw przerobimy sobie tutaj 19 półsłupków. Czyli zaczynamy od przerobienia 19. Mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, mam 19. Następnie bierzemy naszą nóżkę i będziemy ją przymocować w taki sposób, ponieważ my budujemy tak naprawdę tutaj lewą stronę, a tutaj prawą. Przykładamy w taki sposób, czyli prawa do prawej i tutaj powinniście znaleźć sobie 8 półsłupków, takich widocznych, najbardziej wyróżniających się. Tu była taka, przepraszam, pierwsza krawędź, więc na przykład możemy liczyć od tego. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i tu był taki ostatni 8. Ważne, żeby po prostu znaleźć mniej więcej 8, nawet jeżeli zaczniecie od tego rogu, no to wtedy skończycie wcześniej. Tak jak mówiłam, nie jest to jakoś bardzo ważne, które tutaj weźmiecie, natomiast ja sobie tak to podzieliłam, że po prostu biorę 8, czyli tak, nie zaczynam od tego półsłupka, który był taki boczny, tylko na przykład od tego. Chcę, żeby tutaj przy końcu bardziej dolegał i przerabiam sobie 8 półsłupków, czyli zobaczcie, przekładam sobie przez pierwszą i przez kolejne i przerabiam 8. 2, 3, 4, 5, 6. Pamiętajcie, żeby robić dokładnie oczko po oczku. 7 i tutaj w ten taki ostatni wbijam się i mam 8. Następnie przerabiam sobie 6 półsłupków zwykłych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i znowu biorę sobie moją drugą nóżkę, również przykładam w taki sposób, żeby była prawa do prawej i również przerabiam tutaj 8, czyli mamy raz, 2, 3, dzisiaj pies jest niesamowity, 4, 5, 6, 7 i tutaj mniej więcej 8. I na końcu powinno Wam zostać również 19, więc przerabiamy do końca 19. 2, 3, 4, 5. I u mnie oczywiście wszystko się zgadza, czyli zobaczcie, tak to powinno u Was teraz wyglądać. To jest już nasza prawa strona spód. Tak wygląda od góry. My teraz zaczniemy budować sobie tutaj dookoła. Mamy nóżki przyczepione. Dobra, następne okrążenia będziemy jeszcze zwiększać, ale dosyć nietypowo, ponieważ zrobimy sobie 3 półsłupki i zwiększenie. I tak powtórzymy 15 razy, czyli my jeszcze tu pogrubiamy na 3 półsłupki, 2, 3 i zwiększenie. I raz, i 2, i znowu 3 półsłupki, 2, 3 i zwiększenie. I tak przerabiamy sobie dookoła cały czas. Po tej rundzie powinniśmy mieć 75 półsłupków.
I ja już zrobiłam sobie ten ostatni rząd zwiększający, czyli powinniśmy mieć 75 słupków, półsłupków. Natomiast po zrobieniu właśnie tego rzędu robimy sobie 3 rzędy dookoła po 75. I tutaj miałam zaznaczone ostatnie zwiększenie i mam raz, 2, 3 rzędy dookoła. Ja już sobie zrobiłam te 3 rzędy, żeby pokazywać Wam dalej, ale pamiętajcie, wykonajcie najpierw te 3 rzędy. I jak zrobicie już te 3 rzędy dookoła, to zaczynamy już zmniejszać. Czyli tak naprawdę, jeżeli mieliśmy zwiększenie 3 półsłupki i zwiększenie, to teraz dokładnie tak samo robimy zmniejszając, czyli 3 półsłupki i zmniejszenie. Czyli z powrotem jakby wracamy do naszych 60 oczek, wykonując sekwencję 3 półsłupki i zmniejszenie. I pamiętajcie, że pomiędzy właśnie tymi dwoma sekwencjami były 3 rzędy dookoła. Nie zapominajcie o tym, mi się akurat ta część nie nagrała, więc muszę po prostu Wam tutaj to pokazać. Czyli to był mój ostatni rząd zwiększający. Raz, 2, 3 rzędy dookoła bez żadnego zwiększenia i kolejny rząd zmniejszający. I tak robimy dookoła. I już zrobiłam sobie cały rząd zmniejszający, czyli ostatnie 2 oczka to jest zmniejszenie. I mamy teraz 60 półsłupków. I teraz, podobnie jak poprzednio, wykonujemy sobie 3 rzędy dookoła po te 60 półsłupków. Czyli nic nie zmniejszamy, cały czas dookoła 3 rzędy. I ja sobie to wykonam i zaraz do Was wracam. Dobrze, więc zrobiłam sobie już 3 rzędy po 60 oczek i teraz przechodzimy do kolejnej rundy, też zmniejszającej, czyli tym razem to będzie sekwencja 2 półsłupki i zmniejszenie. I tak przerabiamy sobie dookoła, czyli cały czas 2 półsłupki i zmniejszenie. I po wykonaniu tego rządu powinniśmy mieć 45 oczek. I mam już zrobiony cały rząd zmniejszający, mam 45 oczek. I teraz przerabiamy do góry 45 oczek przez 7 najbliższych rzędów. Czyli budujemy sobie wysokość, przerabiamy sobie te oczka, te nasze 45 przez 7 rzędów. I ja przerobię 7 rzędów. I ja już zrobiłam sobie moje 7 rzędów. W międzyczasie wypychamy sobie pomału tutaj maskoteczkę, dokładnie wkładając tutaj w te boki, bo one miały być tutaj szersze, żeby właśnie dobrze tutaj siedział, żeby stabilnie sobie siedział Mikołaj, czy też ten skrzat. Więc pomału wypychamy. Pamiętajcie, że tego puchu musi być naprawdę dużo w tych wszystkich bokach, zaokrągleniach, żeby nam ładnie się to wszystko wyprostowało. Ok, i teraz przechodzimy do kolejnego rzędu. To będzie rząd zmniejszający. I tym razem robimy sobie zmniejszenie 3 półsłupki i zmniejszenie. I tak 9 razy. Czyli tak, 3 półsłupki. Raz, 2, 3 i zmniejszenie. I tak dookoła 9 razy. I po zrobieniu tego okrążenia, tej sekwencji 3 półsłupki i zmniejszenie, mamy obecnie 36 półsłupków i robimy sobie jeden rząd dookoła 36 półsłupków, czyli po prostu cały czas dookoła 36. I jak się już troszeczkę wypcha tą maskotkę, to może ciężej się trochę pracuje, ale pamiętajcie, że ona musi być tutaj bardzo dobrze wypchana, bo musi bardzo sztywno tutaj wejść we wszystkie tutaj zakamarki. Dobra, robimy sobie 36 dookoła i po zrobieniu 36 dookoła robimy rząd zmniejszający, tym razem 2 półsłupki i zmniejszenie i powtarzamy również 9 razy, czyli 2 i zmniejszenie, 2 i zmniejszenie i powtarzamy tak dookoła. I po zrobieniu tej rundy powinniśmy mieć 27 półsłupków. I teraz przerabiam te 27 półsłupków dookoła, czyli cały czas jeden rząd dookoła, bez żadnych zmniejszeń. I po wykonaniu tej rundy 27 dookoła przechodzimy do ostatniej rundy zmniejszającej i zaraz będziemy sobie mocować rączki.
W tym momencie przerabiamy sobie 7 półsłupków i zmniejszenie. I tak 3 razy, czyli 7, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i zmniejszenie. I tak jeszcze powtarzamy 2 razy i już po tej rundzie powinniśmy mieć 24 oczka, czyli jeszcze dosłownie 2 razy 7 półsłówków i zmniejszenie. I już przerabiałam sobie cały rządek zmniejszający. Następnie będziemy sobie w tym rzędzie mocować już rączki. I teraz tak, przerabiamy sobie 7 półsłówków, czyli ja sobie tutaj przełożę mój znacznik. I robimy 7 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bierzemy sobie naszą rączkę, pierwszą rączkę, układamy ją w taki sposób, żeby oczywiście tutaj były na przodzie te nasze półsłupki, nie te tutaj z tyłu, tylko takie na przodzie. Przykładamy sobie rączkę i przez 5 najbliższych przyszywamy dokładnie tak samo jak nóżki, czyli pobieramy pierwsze oczko i oczko z 2 oczka, pierwsze oczko z rączki, pierwsze kolejne z ciała i przerabiamy półsłupek. Tutaj, tak jak pamiętacie, mówiłam, żeby było 5, więc po prostu przez 5 najbliższych, 2 przerabiamy po kolei, patrząc tak, żeby się wbijać dosłownie po kolei w oczka. 3, 4 i ostatnie tutaj jest troszeczkę zmienione, ale jest 5. Następnie robimy znowu 7 półsłupków i mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i bierzemy drugą rączkę i mamy ostatni raz, 2, 3, 4, 5 oczek, więc mocujemy również tutaj przodem 5 oczek. Przez 5 najbliższych oczek przymocowujemy sobie rączki. Raz, 2, 3, 4 i tutaj mi zostało ostatnie i 5. I po zrobieniu tego rzędu przerabiamy sobie jeszcze raz, ostatni raz rząd do góry, dookoła 24 półsłupki, tak? Raz, 2, 3. Przeróbmy sobie to dookoła. I głowę również zaczynamy od magicznego kółeczka. Czyli dokładnie tak samo. W magicznym kółeczku robimy sobie 6 półsłupków. Czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Ściągamy, łączymy z pierwszym oczkiem. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Można sobie policzyć i sprawdzić, które to oczko jest ostatnie. Raz, 2, 3, 4, 5. Jeśli sobie nie zaznaczyliście, tak jak ja, to dla pewności można policzyć. I mamy 6. Następnie wkładam sobie mój znacznik i przerabiamy zwiększenie w każdym oczku, tak żeby było 12. Czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. I następnie kolejna sekwencja to jest 1 półsłupek i zwiększenie w kolejnym. Czyli 1 półsłupek i w kolejnym zwiększenie. I tak dookoła będziemy mieć już 18 półsłupków, czyli 1 i zwiększenie, 1, zwiększenie
1, zwiększenie. Tu jest mój sznureczek, czyli jeszcze raz 1 i zwiększenie. I gdy mamy 18 półsłupków, przechodzimy do kolejnej rundy. 2 półsłupki i zwiększenie, z tym, że jest to liczba znowu parzysta półsłupków, więc żeby ładnie szło kółeczko, rozdzielam sobie na początku na pół, czyli najpierw robię 1, a na końcu będzie drugie 1 i zwiększenie. Natomiast nasza sekwencja to są 2 półsłupki i zwiększenie. I tak cały czas, czyli 2 półsłupki i zwiększenie. Raz, 2 i zwiększenie. Raz, 2 i zwiększenie. Raz, 2 i na końcu mamy zwiększenie i jeszcze 1 półsłupek, który został przeniesiony na sam koniec. I nam się wszystko zgadza. I kolejnie robimy 3 półsłupki i zwiększenie, czyli sekwencja po kolei idzie 3 półsłupki i zwiększenie. I tak przeróbcie sobie przez całe okrążenie. I przerobiłam sobie 3 półsłupki i zwiększenie i tym sposobem mam już 30 oczek. I następna sekwencja to są 4 półsłupki i zwiększenie 6 razy. Z tym, że dzielę również tutaj na początku na pół, czyli najpierw przerabiam tylko 2 półsłupki, a te 2 będą przeniesione na sam koniec. Dzięki temu będziemy mieć ładniejsze kółeczko. Tu mi się źle wbiło, jeszcze raz. Czyli tu całe oczko, raz i 2. I mamy raz, 2, 3, 4. Raz, 2. I przerabiamy 4 półsłupki i zwiększenie i na samym końcu powinny zostać 2 półsłupki. No i dokładnie tutaj mam ostatnie jeszcze 2 półsłupki do zrobienia. I mamy teraz 36 półsłupków dookoła i robimy 2 rzędy po 36 półsłupków dookoła, czyli bez żadnego zwiększenia. 2 rzędy dookoła po 36 półsłupków. I przerobiłam sobie 2 proste rzędy dookoła po 36 półsłupków. Następnie z powrotem zwiększamy, tym razem 5 półsłupków i zwiększenie. I tak również powtarzamy 6 razy. Tu mam 3, 4, 5 i raz i 2. I powtarzamy dookoła. Będziemy mieć 42 półsłupki po zrobieniu każdej takiej sekwencji. I przerobiłam sobie 5 półsłupków i zwiększenie mam 42, więc teraz dookoła jeden rządek 42 półsłupki. Przerobiłam 42 półsłupki i z powrotem robimy zwiększenie, ponieważ to będą 6 półsłupków i zwiększenie, więc ja, tak jak zawsze tutaj standardowo przy liczbie parzystej, dzielę tu 3 półsłupki i tu 3, więc zaczynam od 3 i robię zwiększenie, natomiast tutaj robię 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i zwiększenie. I przerabiamy 6 półsłupków i zwiększenie i na samym końcu zostaną nam 3 półsłupki do przerobienia i powinniśmy mieć 48 półsłupków. I przerobiłam sobie tą rundę, dosłownie 6 półsłupków i zwiększenie, czyli mam 48. Nie wiem, czy powiedziałam tam 46, chodzi o 48. I teraz robimy 4 rzędy po 48 półsłupków, czyli robimy dookoła 48 półsłupków, 4 rzędy. Czyli ja sobie przerobię tą część i przerobiłam sobie do góry 4 okrążenia, tak jak mówiłam, i przechodzimy do kolejnego zwiększenia. Tym razem zwiększenie jest inne. Będziemy robić 3 półsłupki i zwiększenie. I tak powtarzamy 12 razy. Czyli cały czas 3 półsłupki i zwiększenie. I po zrobieniu tego rzędu powinniśmy mieć 60 oczek. Czyli raz, 2, 3,
i zwiększenie. I przerabiamy cały czas. I przerobiłam sobie ten rząd. Kolejny rząd to też będą zwiększenia, ale też troszeczkę inaczej. Przerabiamy na początek 2 półsłupki. Następnie przerabiamy jeszcze 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i zwiększenie. I znowu 7 półsłupków i zwiększenie. I w sumie takich sekwencji 7 półsłupków i zwiększenie jest 7 razy. Także na końcu również powinny nam zostać 2 półsłupki. Czyli tak, mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i znowu raz, 2 i przeróbcie po prostu do końca 7 półsłupków i zwiększenie i na końcu zostaną Wam 2 półsłupki do przerobienia. Tu mamy 3, 4, 5, 6, 7 i znowu zwiększenie i znowu raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i zwiększenie. Będzie tu trochę zwiększeń, ale poszerzamy sobie tą buźkę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeszcze mi tutaj trochę zostało. I jeszcze raz, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i zwiększenie. I jeszcze ostatnia sekwencja. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i zwiększenie. I tak jak mówiłam, na końcu powinny Wam zostać 2 półsłupki, więc przerabiamy sobie te 2 półsłupki. Tak jak zaczynaliśmy. Raz i 2. I po zrobieniu tego rzędu mamy 67 oczek. Przeliczyć z tym Wam się zgadza, bądź też po prostu jeśli Wam wyszła sekwencja, to nie musicie liczyć. 67. Następnie przerabiamy w taki sposób. 1 półsłupek i znowu sekwencja, tym razem 4 półsłupki i zwiększenie. Tak 13 razy i na końcu też powinien nam zostać 1 półsłupek. Czyli zobaczcie, raz, 2, 3, 4 i zwiększenie. I przerabiamy tak cały czas, aż na końcu zostanie nam 1 półsłupek. I po przerobieniu tej rundy, czyli mieliśmy 4 półsłupki zwiększenia i po bokach tutaj po jednym, mamy 80 półsłupków i teraz przerabiamy sobie to jedno okrążenie dookoła 80 półsłupków. Cały czas, bez żadnych zwiększeń. Dobrze, przerobiłam sobie 80 półsłupków, zaczynamy już zmniejszać i w tej rundzie robimy sobie 6 półsłupków i zmniejszenie i tak 10 razy, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6 i teraz zmniejszenie i powtarzamy tak do końca całą rundę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i zmniejszenie. I tak przerabiamy dookoła. Po zrobieniu tej rundy będziemy mieć 70 półsłupków. Ok, zrobiłam sobie 6 półsłupków, zmniejszenie 10 razy, więc mamy 70 półsłupków. I teraz robimy sobie 2 rzędy dookoła po 70 półsłupków, czyli tutaj nic nie zmniejszamy. Po prostu 2 rzędy dookoła po 70 półsłupków i ja sobie zrobię to i zaraz Wam pokażę co dalej. I zrobiłam sobie 2 rzędy po 70, natomiast kolejny rząd to będzie rząd zmniejszający, tym razem 5 półsłupków i zmniejszenie i tak 10 razy, czyli raz, 2,
3, 4, 5 i zmniejszenie. I powtarzamy tak cały czas przez całe okrążenie. 2, 3, 4, 5 i zmniejszenie. Ok, czyli po tej rundzie powinniśmy mieć już 60 oczek. I jeżeli dobrze wszystko wyszło, to mamy 60 oczek i teraz robimy ostatnie okrążenie, znaczy nie ostatnie, jedno okrążenie bez żadnych zmniejszeń, 60 oczek dookoła. I mamy zrobiony jeden rząd, 60 dookoła i teraz będziemy mocno zmniejszać. Robimy rząd 3 półsłupki zmniejszenia i tak 12 razy. Raz, 2, 3 i zmniejszenie. I tak do końca. Cała runda. 3 półsłupki i zmniejszenie. 2, 3 i zmniejszenie. I po tej rundzie powinniśmy mieć już 48 półsłupków. Ok, runda wykonana, 3 półsłupki zmniejszenie, 12 razy mamy 48 półsłupków. Kolejna runda to również będą zmniejszenia, 4 półsłupki i zmniejszenia 8 razy, czyli tym razem 4, raz, 2, 3, 4 i zmniejszenie. I znowu. Raz, 2, 3, 4 i zmniejszenie. I tak robimy do końca tej rundy i powinniśmy mieć już 40 półsłupków. I po zrobieniu tej rundy zmniejszającej zróbcie sobie jedno okrążenie dookoła po 40 półsłupków, czyli po tym zmniejszeniu to było 3 półsłupki i 4 półsłupki i zmniejszenie. Robimy jeden rząd dookoła 40. W tym momencie ja jeszcze nie wypycham tej główki, bo mi byłoby ciężej Wam pokazywać, ale Wy już możecie pomału sobie ją upychać. Ona ma na razie taki dziwny kształt, ma tutaj właśnie takie dosyć mocne zwiększenia. To się wszystko ułoży po wypchaniu pucha. Ja Wam to zaraz pokażę. Natomiast ja jeszcze, póki mam tą dziurkę dużą, jeszcze nie wypycham, bo później mi jest ciężej pokazywać. Jak również właśnie wpięcie tych oczek, za chwilkę Wam też pokażę, w którym miejscu to mniej więcej będzie. Natomiast czekają nas jeszcze 2 ostatnie rzędy. I właśnie ja postaram się jak najdłużej zrobić te rzędy, żebym mogła pokazywać, bo z puchem już mi jest ciężej tutaj pokazywać. Mam małą przestrzeń między telefonem tutaj a głową, którą robię, więc ciężko byłoby mi. Słuchajcie, kolejne okrążenie to są oczywiście 3 półsłupki i zmniejszenia, czyli teraz robimy sobie po prostu na 3 i zmniejszenia, czyli będziemy mieć już 32 półsłupki. I ostatnie właśnie okrążenie to jest 2 półsłupki i zmniejszenia, tak żeby mieć 24 i to by był już koniec. Natomiast nie wiem, czy nie będę musiała jednak wypchać za chwilkę i pokazać Wam, jak tą głowę wykończyć. Zobaczymy. Tak jak mówię, możecie sobie zacząć już wypychać. Ja postaram się tutaj jak najwięcej zrobić rzędów. Czyli tak, 3 półsłupki i zmniejszenie dookoła. Ok, ja już sobie tutaj pomału wypycham główkę. Popatrzcie, układamy sobie tutaj dobrze puch, żeby wypełnić tą główkę. Ona tu jest szersza. Będziemy sobie tutaj właśnie zaraz mocować oczka. Natomiast jeszcze to ostatnie okrążenie, które nas tutaj czeka, to są 2 półsłupki i zmniejszenie. Czyli po 3 musimy zrobić 2, tak żeby było 24 w sumie na końcu. I ja sobie tutaj jeszcze je wykonam. Raz, 2. Wy, jeśli chcecie to zrobić później, na przykład po zamocowaniu oczek, jak najbardziej też możecie to zrobić. Ja mam nadzieję, że uda mi się to tutaj. Czyli tak, robimy 2 półsłupki i zmniejszenie i to będzie nasz ostatni rząd. Ok, zrobiłam sobie 2 półsłupki zmniejszenie, odcięłam sobie włóczkę, ponieważ jeszcze przydałoby się zrobić jedno okrążenie 24, ponieważ pomimo, że mamy 24 tu i 24 tu, to może być troszeczkę szersze, więc zrobimy sobie te 24 na końcu, natomiast ja potrzebuję jeszcze zrobić, oczywiście zamocować oczka, nosek, zostało mi tyle włóczki,
więc jeżeli kupicie jedną, to może Wam starczyć tak jak mi, ale jeżeli robicie szerokie szydełkiem, to może braknąć. Natomiast ja jeszcze nie robię tego rzędu, ponieważ chcę Wam pokazać jeszcze, jak tu zamocować oczka, a byłoby ciężko, gdyby ta dziurka była mniejsza. Czyli tak, zobaczcie, jak popatrzycie sobie na naszą buźkę, tu jest tył, więc odwracamy sobie tak, żeby tutaj widzieć przód, zaznaczamy sobie paluszkami, gdzie chcielibyśmy oczka. Tak naprawdę te oczy będą przed takim tutaj wybrzuszeniem. Pewnie zauważyliście, że macie wybrzuszenie, więc mniej więcej po prostu staramy się wbić palcem, gdzie te oczy by mogły być. I ja tutaj używam oczek, a nie mam chyba teraz tutaj żadnej linijki. Nie mam coś, ale nie wiem, czy ja to zmierzę. To pewnie Wam podałam na początku, a ile to ma. No to wygląda na 1,5 cm, coś takiego. Oczywiście można mieć różne oczka, różnej wielkości, ale jeżeli macie duże, no to na pewno będzie to fajnie wyglądało. Czyli po prostu musimy wbić mniej więcej pomiędzy tą płaszczyzną taką wybrzuszoną. Jak jest puch, to niestety ciężej przebić, ale z kolei jak go nie ma, to też nie widzimy, gdzie mamy je zamocować. Jedno oczko i oczywiście również drugie. Ja jeszcze nie zabezpieczam, bo tak jak mówię, oczy można sobie też dobrowolnie wedle uznania, po prostu w tej samej linii, co tutaj się wbiła, mniej więcej mogą być 4 półsłupki odstępu, bądź też mniej. Tu akurat myślę, że za blisko, więc oddalę sobie troszeczkę dalej. To są jednak trochę duże oczy. Ok, po prostu spróbujcie zobaczyć, gdzie Wam najbardziej to odpowiada. Jeśli chodzi o rząd, to nie chcę tutaj do końca liczyć, nie wiem, czy to miałoby jakieś znaczenie. Po prostu raz, dwa, trzy, cztery. 4 mam tutaj odstępu przy takiej wielkości. I jeżeli jesteście pewni, gdzie te oczy będą, oczywiście trzeba je tutaj spiąć na końcu bezpiecznym zaczaskiem. I ja sobie to zrobię. Okay, więc zaczepiłam sobie oczka. Oczywiście ja jeszcze nie mam do końca tutaj wypchane, bo potrzebuję sobie tutaj mieć dobry dostęp. Wbijamy sobie mniej więcej szpileczki, tak żeby brywki były tutaj równo, czyli mniej więcej tak symetrycznie, żeby to wyglądało. Wtedy mamy pewność, że zrobimy sobie obie strony tak samo. Będę to wyszywała po prostu zwykłą igłą i tutaj znowu muszę dostać się tak naprawdę bez puchu, przebić się tutaj w tą pierwszą moją szpileczkę od środka. Tutaj, czyli zobaczcie, ja przebijam się, tego nie widać, ale przebijam się tutaj. Tak naprawdę, jeśli Wam przeszkadza puch, teraz można jeszcze go troszeczkę tutaj wysunąć lub palcami sobie tutaj złapać i będę robiła takie zakrzywione, słuchajcie, brwi. Tak jak to Grinch miał. Oczywiście, jeśli robicie Mikołaja czy Krasnala, to nie musi to być to, w zależności od tego, jaki efekt chcecie, żeby osiągnąć. Czyli zobaczcie, kilka razy przeciągamy sobie włóczkę, robimy sobie takie groźne brwi, dosłownie parę razy, nawet może być gdzieś dalej, bliżej, im więcej tutaj, tym lepiej. Cały czas tak samo. Ja sobie tutaj przerobię dosłownie kilka takich linii. Po prostu po przerobieniu już jakiejś grubości przejdę do drugiej brwi. O, zobaczcie, mamy taką grubą brew i teraz przejdę jeszcze raz tutaj, a tym razem przebiję się tutaj w tą stronę, tu gdzie miałam szpileczkę zaczepioną i zrobię dokładnie to samo z drugiej strony. Będę tak samo przerabiała sobie tutaj na tą stronę. Zakrzywione trochę brwi. Ok.
Cały czas można patrzeć na wprost, jak to wygląda, ewentualnie gdzie właśnie dodać jeszcze. Robię to bardzo spontanicznie, więc po prostu nawet nie wiem, jak mi to wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie w miarę ok. Myślę, że już to w miarę wygląda. Oczywiście te brawki mogą być naprawdę grube. Mamy tutaj już groźne brwi. Jeszcze raz sobie tutaj przeciągnę i zrobimy sobie jeszcze tutaj takie coś na oczku. Czyli zobaczcie, ja przeciągnę sobie tutaj mniej więcej z tej strony na oko. Ono wtedy tak będzie fajnie wyglądało. Po prostu przeciągnę tutaj przed okiem taką linię. Nie jest to oczywiście konieczne, ale gdzieś to widziałam i mi się to spodobało. Takie właśnie przeciąganie, nie wiem, czy nawet to dobrze robię, ale budowanie takiej tutaj dodatkowych, o, zobaczcie, taka wizualizacja oka, chyba to lepiej nawet wygląda. Co prawda nie wiem, czy ja to dobrze robię, ale wydaje mi się, że będzie ok. Zwłaszcza przy czarnych oczach to na pewno będzie fajnie wyglądało. I jeszcze raz sobie tutaj przeciągnę po całości. I tutaj muszę niestety przerobić tak i znowu wbić się w drugą stronę. Nie wiem, czy się dziś nie schowały mi za kamerą te wszystkie oczy, ale zobaczymy. O, takie powieki, zobaczcie. Coś takiego. Naprawdę robię to bardzo spontanicznie, więc nawet nie wiedziałam, że mi to tak wyjdzie fajnie. Najpierw sobie tutaj po prostu wsadzam w pół. O. Potem jeszcze raz wracam tutaj na przykład do drugiego końca. I jeszcze raz. Im grubiej zrobicie, tym te powieki tak naprawdę lepiej wyglądają. Więc myślę, że tyle chyba wystarczy u tych powiek. Więc tą niteczkę oczywiście chowam sobie tutaj. I zaraz Wam powiem, co robimy dalej. I w następnej kolejności oczywiście zabieramy się za nosek. Dokładnie tak samo jak brałam nitkę zieloną. Przerabiamy sobie po prostu kilka razy tutaj dookoła nosek. Znaczy dookoła. W tę i w tą i z powrotem. I oczywiście tutaj możemy sobie również wyznaczać środeczek w taki sposób na zrobienie sobie dalszej części buźki. Na przykład tak. Podwójnie. I również zrobić sobie uśmiech, a zanim można zrobić sobie ten uśmiech, można sobie na przykład wpiąć mniej więcej szpileczki, żeby były po tej samej stronie, w zależności jak on tutaj ma wyglądać. Mówię, jest to tak naprawdę bardzo indywidualna rzecz, można, a nie trzeba to robić. Ja sobie ten nosek jeszcze tutaj trochę przedłużę w taki sposób. Nosek, buźkę w zasadzie. A jeszcze raz się wepnę tutaj i potem wepnę się właśnie mniej więcej tutaj w tą szpileczkę. I przerobię jeszcze raz tutaj i w drugi koniuszek. Ja nie jestem specjalistką do końca robienia takich minek i buziek, więc jeśli macie swoje sposoby, to możecie oczywiście z nich skorzystać. Ja pokazuję, jak ja to zrobiłam, aczkolwiek nawet nie wiem, czy mi to jakoś wyjdzie, ale myślę, że w miarę to wygląda. Więc tutaj można tak naprawdę, tu się powinno wręcz nawet chyba jeszcze zrobić jedno, żeby ta buźka tak była wyraźniejsza. Ok,
I jeszcze raz tutaj. Tak naprawdę ja, tak jak mówię, można zrobić też inny uśmieszek. Także jak najbardziej korzystajcie z tego, co tam Wam pasuje. I teraz jeszcze raz przerabiam sobie, ponieważ będę robiła tutaj podwójną, żeby to ładniej wyglądało. I słuchajcie, ja jeszcze tutaj postanowiłam, że zrobię sobie rzęski, więc po prostu przebijam się jeszcze raz tutaj do oczu, gdzieś na górze. I przerabiam sobie jedną rzęskę, później jeszcze raz się wbijam tu w końcóweczkę i przerabiam drugą. Nie rzęsy, tak, rzęsy, dobrze, już mi się myli. Słuchajcie, tak jak mówię, możecie po prostu dowoli próbować robić własne. Mi się tutaj niestety coś zepsuło, prawdopodobnie muszę tutaj pociągnąć niteczkę z tamtej strony. No nie szkodzi, zaraz sobie tutaj naprawimy. Ok, tak będzie, słuchajcie, wyglądała główka. Oczywiście do Mikołaja czy do czegoś innego możecie sobie sami zaplanować. Ja jeszcze Wam pokażę, jak zrobić sobie czapeczkę. I zanim jeszcze złączymy głowę z ciałem, pokażę Wam szybko, jak zrobić sobie szaliczek i czapeczkę. Ja już mam prawie gotową czapeczkę, szaliczek już jest gotowy, ale bardzo prosto się go robi. Ja Wam powiem, jak ja robię go tak naprawdę dookoła, żeby po prostu ukryć brzydkie krawędzie. Więc tak naprawdę nie musi być zrobiony tak jak mój. Możecie własny szaliczek sobie zrobić, jak tylko dowolnie chcecie. I już pokazuję Wam na początek tą czapeczkę. To będzie taki rożek, więc będzie się go bardzo szybko robiło, niewielki. I zaczynamy oczywiście od magicznego kółeczka. Przeciągamy tutaj oczko. Robimy oczko łańcuszka. Następnie w środku robimy 6 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Zamykamy okrążenie. Patrzymy, gdzie jest 6 oczko. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Ja sobie nie znaczyłam, więc muszę sobie policzyć, ale ona jest tutaj. Następnie albo wpinamy znacznik, albo tą moją włóczkę. Przekładamy i przerabiamy jeszcze raz 6 oczek dookoła, bez żadnych zwiększeń. Raz, będzie tu trochę luźno, ale zaraz chwilkę się to ułoży. 2, 3, 4, 5 i tu jest jeszcze 6. Wzór na czepkę będzie bardzo monotonny. Powtarzać będziemy cały czas tę samą sekwencję, te same zwiększenia i ten sam rząd, więc ja tylko Wam pokażę początek. Wy natomiast możecie sobie zrobić wedle swojego uznania, jeśli macie jakiś inny pomysł, bądź też tak jak ja. Mam dalej 6. Teraz będziemy robić zwiększenie, ale zwiększenie będzie polegało na tym, że robimy jedno zwiększenie i jeden słupek. I tak 3 razy, czyli zaczynamy na przykład od zwiększenia. Raz, 2 i teraz jeden słupek. Czyli zawsze będziemy mieć 3 sekwencje. Zawsze będziemy 3 razy powtarzać sekwencję, w której się po prostu coś zwiększa. Tak jak tutaj. Raz, 2 i raz. I ostatnia sekwencja, czyli mamy, tak jak mówiłam, 3. Raz, 2 i raz. I już po tej sekwencji już możemy sobie wyprostować troszeczkę naszą górę. I teraz przerabiamy jeden rząd do góry, czyli bez żadnych zwiększeń. On się zaraz tutaj ułoży. Czyli mamy teraz 9 półsłupków i do góry. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Tak naprawdę, jeżeli chcielibyście mieć troszeczkę dłuższy ten bok, węższy, można poprzerabiać takie rzędy właśnie bez zwiększeń, na przykład 2. Ja tutaj zdecydowałam, że przerabiam jeden rząd zwiększający, jeden bez
Jeśli wolicie taką długą czapkę i żeby się zbytnio nie rozszerzała, ale była długa, taka po prostu nawet do zwisająca, to trzeba by przerabiać w ten sposób, że robimy jeden rząd zwiększeń i 2 bez. Ja natomiast przerabiam jeden rząd zwiększeń i 1 bez. I zobaczcie, teraz miałam przerobiony jeden rząd bez zwiększeń i znowu przerabiam rząd zwiększający, czyli tym razem 2 półsłupki i zwiększenie. Czyli my tak naprawdę trzymamy się tego, że w każdym rzędzie, każde 2 rzędy to jest jeden rząd zwiększający, a 1 bez zwiększeń. I liczba tych półsłupków się oczywiście zwiększa z chwilą, kiedy my zwiększamy. Raz były 1 półsłupek i zwiększenie, a teraz mamy 2 półsłupki i zwiększenie. I później zrobię jeden rząd bez zwiększeń, więc w kolejnym rzędzie zwiększającym będą 3 półsłupki i zwiększenie. I cały czas tak samo liczba półsłupków się będzie zwiększała pomiędzy właśnie tymi zwiększeniami o 1. I teraz przerobiłam sobie sekwencję 2 półsłupki i zwiększenie i przerabiam jeden rząd bez zwiększeń, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pomału już będzie widać kształt, 9. Na takim malutkim się ciężko pokazuje i ciężko robi, ale myślę, że dacie sobie radę. 11 i 12. Czyli za każdym razem przy rzędzie zwiększającym po prostu mamy o 3 półsłupki więcej. Na początku było 6, później 9, 12, później będzie 15, czyli o 3 oczka, 3 półsłupki więcej. Tylko pamiętajcie, że właśnie pomiędzy rzędami zwiększającymi jest rząd bez zwiększeń. Czyli teraz powinnam sobie przerobić 15 dookoła, znaczy 12, przepraszam, 12 oczywiście dookoła. I tak jak mówię, jeśli chcielibyście, żeby ta czapeczka była troszeczkę bardziej wydłużona, to możecie robić 2 rzędy pomiędzy zwiększeniami. Wtedy ona na pewno będzie taka dłuższa, bardziej szpiczasta i będzie troszeczkę inaczej na pewno wyglądała. To wszystko zależy od tego, co chcecie osiągnąć. Ja sobie zrobiłam tak i tak mi się podoba, więc można dowolnie próbować. Ok, i zobaczcie. I tak jak mówiłam, kolejny rząd to będzie rząd zwiększający. To będą tym razem 3 półsłupki i zwiększenie. I tak, słuchajcie, robimy do momentu, kiedy osiągniecie tak naprawdę szerokość tutaj na głowie, żeby założyć czapę na głowie. Ja w międzyczasie dodałam jeszcze ciemny kolor tutaj tych brwi, żeby tutaj troszeczkę się odznaczały. I patrzcie, ta czapa po prostu musi nam wejść na główkę tutaj i mieć, nałożyć się tak naprawdę przed brwiami. Ja doszłam do 13 oczek i 14 były zwiększenia, czyli 3 sekwencje po 13 oczek i 14 zwiększająca. I teraz przerobiłam sobie cały rząd dookoła i teraz zrobię sobie jeszcze jeden rządek właśnie z białą włóczką. Czyli tak naprawdę dołączamy sobie włóczkę, może być w ostatnim oczku, dołączyć sobie najlepiej taką właśnie eksamitną. Ona troszeczkę jest grubsza i nam rozszerzy jeszcze tą czapeczkę, ale będzie wtedy też ładnie wyglądała. I po prostu jako ostatni rząd przerabiam sobie dookoła półsłupkami jeden rządek dookoła. I tak sobie przerobię do końca. I po przerobieniu już ostatniego oczka, oczywiście odcinam sobie włóczkę, robię sobie jeszcze tutaj w ostatnim oczku oczko ścisłe, przekładam i zaciskam. Będzie tu trochę różnica wysokości, ale myślę, że nie ma to znaczenia, to jest tylko maskotka. I teraz będzie można albo czapeczkę przykleić, albo luźno postawić. Można też ją tutaj lekko zszyć, żeby była taka zagięta. Oczywiście na końcu pomponik. Teraz pokażę Wam jeszcze, jak ja robiłam sobie szaliczek. Więc tak jak Wam mówiłam, mój szaliczek jest zrobiony dookoła, po to, żeby te krawędzie nie były takie brzydkie, bo przy łączeniu tych włóczek one by wyszły takie nierówne i byłoby dużo chowania tych włóczek. Więc ja postanowiłam, że to będzie szalik po prostu robiony dookoła. I
to jest tak naprawdę nic prostszego, nic trudnego jak zrobienie sobie na przykład ilość oczek. Ja tutaj zrobiłam sobie 14, czyli mam raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oczywiście szaliczek może być 8, 9, 10, szerszy 12, 13, tak, 14. No powiedzmy, że tutaj pokazuję. Teraz można już połączyć sobie okrążenia. Jeśli wolicie, można połączyć, jeśli nie, można to zrobić po pierwszym rzędzie. Może pokażę Wam, jak to zrobić po pierwszym rzędzie, żeby było prościej. Czyli tak, odwracamy sobie robótkę i od drugiego oczka łańcuszka, mam tutaj takie tylne pętelki, przerabiam półsłupek, czyli pomijam pierwsze oczko, więc jeśli planujecie zrobić szerszy, to trzeba jeszcze dodać. Mam raz. Ja tutaj chcę Wam tylko tak pokazać, a mniej więcej oczywiście pomysł na szalik może być też inny. Mam 3, 4, 5, 6, 7 i mam zrobione tutaj 14 moich oczek. I teraz zobaczcie, ja sobie to łączę w okrążenie, czyli z tym pierwszym oczkiem, które tutaj zrobiłam, z tym pierwszym półsłupkiem robię oczko ścisłe, tak? I teraz jeszcze raz przerabiam sobie oczko, robię oczko łańcuszka. Tak naprawdę może nie będzie tutaj do końca widać. Zaznaczcie sobie markerem ostatnie oczko, ostatni półsłupek, to jest oczko łączeniowe, wtedy będzie Wam prościej dojść do tego, które to jest ostatnie. Robię oczko łańcuszka, czyli mam tak, oczko łączeniowe i oczko łańcuszka, które później pominę. I teraz jeszcze raz w tym samym miejscu, gdzie łączyłam, robię półsłupek. I tak naprawdę będę robiła teraz dookoła ślimakiem, więc nie robię łączeń, tylko chcę mieć po prostu bez żadnego łączenia, czyli tutaj sobie przerobię dookoła. Oczywiście ja przerabiam 3 rzędy, jeśli chcecie możecie zrobić szersze, ale mi się akurat 3 tutaj spodobały. I tu mam ostatnie oczko. I pierwsze oczko z kolejnego rzędu to było oczko tutaj, bo tu mam łączeniowe i oczko do góry. Nie wiem, czy widać. To od razu po prostu wbijam się i przerabiam półsłupek. Będzie taka różnica, ale to jest tylko szalik, tego też nie będzie tak widać, więc nie ma się co tym przejmować. I tak jak mówiłam, przerabiam sobie 3 rzędy. I zaraz doczepię sobie włóczkę, z tym, że ja nie ucinam tych włóczek, po prostu ja je przekładam, bo od środka tego nie będzie widać, że że włóczka jest przełożona, a dzięki temu nie musimy cały czas tego wiązać. Czyli zobaczcie, jestem już tutaj przy trzecim okrążeniu, zrobię sobie trochę dalej i teraz doczepiam sobie właśnie białą włóczkę. Mogę sobie zrobić od razu taką pętelkę, żeby mi tutaj nie uciekła ta pętelka. Przekładam tą pętelkę i teraz pracuję na białej włóczce, czyli pamiętajcie, zobaczcie, ja nie ucinam tej czerwonej, bo po prostu później ją podciągnę, jak już zrobię 3 rzędy dookoła tutaj. I zrobię sobie 3 rzędy. Ok, jestem tutaj, to był mój rząd, gdzie zmieniałam, więc mam jeszcze jedno oczko, czyli przed ostatnim oczkiem, w ostatnim oczku jest zmiana koloru. I teraz właśnie biorę sobie ze środka tą włóczkę i przekładam. I tą sobie odkładam na dół. Jest to wygodniejsze, bo nie trzeba wiązać tych nitek. Cały czas sobie można pracować. O, tu mi się wzięła biała. Trzeba ją tam schować. I przerabiamy sobie po prostu płynnie, bez żadnego wiązania. Nic się tutaj z tym nie stanie. I tak przerabiamy na długość, jaką chcecie, czyli zobaczcie, tu są tutaj te podciągnięte niteczki, ale to nie ma tutaj znaczenia. I jak zrobicie sobie odpowiednią długość, na samym końcu po prostu wbijam się w te miejsca, przykładam sobie sznureczki, można dużo naprawdę, po prostu wiążę sobie i robię sobie takie frędzelki. To jest mój pomysł na taki szybki szaliczek. Tych frędzelków może być bardzo dużo, mało, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Po prostu trzeba sobie powiązać. I szaliczek gotowy. Więc pokażę Wam jeszcze szybko, jak można sobie łatwo zszyć głowę.
Czyli zobaczcie, ja mam zrobione już główkę, dodałam sobie ciemniejsze brwi, myślę, że to fajnie wygląda. I tak jak Wam wcześniej powiedziałam, trzeba przerobić jedno okrążenie bez żadnych zmniejszeń, żeby mniej więcej wyrównać średnicę sobie tych kół. I teraz tak, tutaj kończymy gdzieś na końcu i oczywiście robimy sobie w taki sposób, zaciskamy. Tu jest koniec, tą nitkę chowamy. Natomiast tutaj z ciałka ja zostawiłam sobie specjalnie troszeczkę dłuższą nitkę, żeby od razu wiązać. I tak, zobaczcie, nie wiem, czy uda mi się to pokazać, bo kamerka oczywiście musiałaby być oddalona. Oczywiście musimy teraz tak patrzeć, żeby przód schodził się z przodem. Więc gdy sobie odwrócicie i przyłożycie sobie główkę, zobaczcie, że mamy oczka, więc ja po prostu będę starała się wbić w jedno oczko tutaj i w oczko, które jest tutaj. Natomiast muszę sobie zobaczyć, jak to idzie, żebym sobie mniej więcej wyrównała. To jest takie, słuchajcie, połączenie może widoczne, ale ono jest takie bardzo solidne. Tak naprawdę jak sobie to połączycie, to głowa na pewno się Wam nie będzie tutaj ruszać, będzie sztywna. I polega to tylko na tym, że po prostu po przełożeniu przez 2 ciągnę ten sznurek i przerabiam oczko tutaj ścisłe. Czyli oczko za oczkiem przerabiamy sobie pomału. Tu była taka różnica trochę, ale nie ma to znaczenia. W którym momencie tą różnicę zniwelujemy, ona po prostu zniknie w pewnym momencie. Mam nadzieję, że to widać. Zobaczcie, jedno oczko z tej strony, drugie z tej strony. Przekładam i robię oczko ścisłe. Będzie na pewno taki ściek, ale mamy szalik i tego nie będzie widać. Jest też metoda zszywania igłą, taką niewidocznym ściegiem. Też można to zrobić. Jak najbardziej. Każda technika dozwolona, jeśli macie już swoją ulubioną. Ja tutaj szyję sobie szydełkiem, bo wtedy wiem, że głowa będzie stabilnie stała. I pamiętajcie, że gdy jesteście już prawie przy końcu, trzeba uzupełnić tutaj braki. Wypchać jeszcze tutaj włóczką, wypchać puchem, żeby ta głowa stabilnie stała. Ja zrobię sobie kilka rzędów. I tak właśnie będzie wyglądało tutaj to zszycie. Tak jak mówię, jest na tyle ładne, że można w ten sposób sobie zszywać. I pamiętajcie, że jak już macie właśnie tą końcóweczkę, trzeba sobie tutaj dopchać do końca jeszcze puch, wepchać, żeby mieć pewność, że ta szyja się tutaj będzie stabilnie trzymała. No i oczywiście robimy tak do końca, na końcu ostatnie ścisłe oczko i chowamy sobie włóczkę. Ok, i po przeszyciu głowy mamy już prawie gotowego Grincha. Oczywiście można sobie jeszcze dodać pewne dodatki, tak jak na przykład ja tutaj dodałam sobie takie futerko. Ja to futerko, słuchajcie, przykleiłam. Po prostu nic tutaj innego nie robiłam. Klejem na gorąco dookoła przykleiłam sobie takie futerko. Szaliczek można sobie przewiązać, no i czapeczka gotowa. Tak samo mówiłam, można sobie tutaj złapać i ja tą czapeczkę delikatnie sobie przyszyłam tutaj dookoła, żeby nie spadała. Ona nie jest jakaś taka na całą głowę, delikatna. Więc myślę, że słuchajcie, tyle. Mam nadzieję, że Wam się podoba mój pomysł na takiego Grincha, że również przerobicie sobie na przykład Kresnela czy Mikołaja, tak jak mówiłam na początku. Jak znajdę czas, to przerobię i wrzucę zdjęcia. Natomiast myślę, że to jest coś nietypowego, ładnego i warto sobie zrobić dla siebie, czy też dla dzieciaczków. Także serdecznie dziękuję, że wytrwaliście do końca. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia.